Merhaba, tutaj Magda z kanału Kawa po turecku. Idę właśnie do naszego osiedlowego marketu po drobne zakupy i wpadłam na pewien pomysł. Pomyślałam, że mogłabym Wam przy okazji pokazać różne ciekawe tureckie produkty, jakie można znaleźć w tym markecie. Nie chciałabym, żeby to był taki film, wiecie, jakie są aktualne ceny w Turcji czy coś takiego. Ja nie chcę być kolejną osobą w tym naszym polsko-tureckim internecie, która narzeka na inflację w Turcji. Już wystarczy tego narzekania. Tak, jest inflacja, ceny bardzo poszły w górę, jest naprawdę drogo, ale myślę, że to tak jak wszędzie, a dla Was, jakby tu przyjeżdżacie na wakacje z obcą walutą, to i tak cały czas opłaca się robić zakupy. Więc nie skupiajmy się dzisiaj na tym. I też nie chciałabym, żeby to był, wiecie, taki tour dokładny po całym tym markecie, tylko chciałabym Wam dzisiaj po prostu pokazać takie typowe tureckie produkty, które się tutaj kupuje na co dzień używa, a które może nie są dla Was znane, bo nie są w Polsce dostępne, albo jeśli są, to rzadko. Więc myślę, że to mogłoby być dla Was ciekawe. I specjalnie zabieram Was do osiedlowego marketu, który nie jest żadnym takim marketem należącym do żadnej sieci. Specjalnie po to, żeby Wam pokazać właśnie takie typowe, regionalne, tradycyjne produkty. Bo chciałabym się skupić właśnie na tych takich tradycyjnych produktach, a nie na jakichś takich, wiecie, inspirowanych Europą. Więc no, taki market myślę, że będzie najlepszy. No to idziemy na te zakupy. Lokalizacja tego marketu też jest ciekawa. Ja już Wam kiedyś go pokazywałam w jakimś vlogu, ale może jest ktoś tutaj nowy, więc przypomnę. Market znajduje się w piwnicy meczetu. Także zajrzymy, co tam ciekawego w środku. Tu mamy naprawdę spory rejon z warzywami, owocami, z ciekawych rzeczy. Co tu mogę Wam pokazać? Melony cały czas. Jest na nie sezon, już się powoli kończy. Granaty. To już często w Polsce można spotkać. A zobaczcie, pojawiły się mandarynki. Jeszcze są zielone, one są kwaśne, ale są fani takich kwaśnych mandarynek właśnie. Już je kupują i jedzą. Tu jeszcze ciekawa rzecz, myślę. Takie różne papryczki. Malutkie. A to jest papryka do dolmy, do faszerowania. Matko, jaka wielka kapusta. Ale tutaj coś innego Wam chciałam pokazać. Myślę, że tego możecie nie znać. To jest kielek. Jak znajdę, jak to jest po polsku, to Wam napiszę. Nie mam pojęcia. A to jest adżur. A tutaj rejon z kiszonkami. Zobaczcie w ogóle, jakie to są wielkie słoje. Ile one mają litrów? Prawie 5 litrów. To są takie mieszane warzywka. Tutaj ogórki. Różnica z polskimi kiszonkami jest taka, że te są w sumie takie bardziej w zalewie octowej niż kiszone. Tutaj coś ciekawego, zobaczcie. Asma yaprağı. To są liście winogron w zalewie do robienia sarmy, czyli właśnie farszu zawijanego w takie liście. Tutaj też kiszonki tylko na wagę i dodatkowo różnego rodzaju oliwki. A tutaj ta kiełbasa to jest sucuk, tradycyjna turecka kiełbasa wołowa, ostra. Tutaj mamy jufkę, taką trójkątną, do robienia właśnie takich sigara börei. Na lodówce chciałam Wam pokazać serki. Tel peyniri to jest taki serek właśnie, zobaczcie, porwany na takie strzępki. Tutaj z kolei örgü peyniri plecione w taki warkocz. Ale co tutaj jest ciekawego, skoro jesteśmy w Van Erciş, to jest ważne. Van otlu peyniri, tutejszy tradycyjny ser ziołowy, zrobiony z mleka owczego. Koziego? Owczego z ziołami. Regionalny tutaj. I znowu wielkie paczki, prawie kilogramowe białego sera. O, ten jest kilogramowy. Duże opakowania. O,
tutaj coś typowo tureckiego, to możecie znać, bo to już się zdarza w polskich marketach. Ayran, czyli taki słony jogurt. Dobry do obiadu, jak na obiad jest coś ostrego. I znowu wielkie opakowania. To jest jogurt naturalny, kilogram. Wielkie paczki. O matko, tu są jeszcze większe. To ma 2 kilo. Takie wiadra. A tutaj właśnie też znowu sujuki, czyli ta wołowa turecka kiełbasa, o której mówiłam wcześniej, z różnych tutaj firm, w różnych postaciach. Na grilla. Tak to wygląda. A to zobaczcie, są parówki. Pielicz, czyli z kurczaka. I ciekawa jestem, dlaczego one są takie czerwone. Zagadka na dzisiaj. Tutaj lodówka z czymś na wagę. To jest manty, czyli takie tureckie pierożki z nadzieniem z mięsa mielonego wołowego w środku. I są właśnie w takim kształcie i takie trójkątne. Lody już się kończą. Kończy nam się lato, ale jeszcze tutaj widzę, mamy maraş dondurma. Tradycyjne tureckie lody z mleka koziego. I są też w takiej małej wersji. Tutaj mamy rejon z chałwą, jaką tylko byście nie chcieli. Zobaczcie, to jest firma Koska. Ona jest najczęściej dostępna w Polsce właśnie na tych tygodniach tureckich w Lidlu. A tutaj mamy różne firmy. Są też takie wielkie opakowania. Ile to ma? 1,5 kilo chałwy. I tu oczywiście chałwa z pistacjami. Kolejna popularna rzecz śniadaniowa, tahin, czyli pasta sezamowa. Tutaj u góry się tłuszcz zebrał, widzę. I pekmez, czyli melasa. To jest z winogron, to jest z morwy. Tutaj wielkie opakowania dżemów. 1,7 kg, 1,5 kilo. Z jakichś ciekawych smaków. O, tu na przykład jest dżem różany. Tutaj też. I mamy dżem figowy i dżem z pigwy na przykład. Miód w takich całych plastrach. Zobaczcie. A tutaj cały taki rejon z przyprawami i takimi też rzeczami jak ryż czy kasza na wagę. To wszystko. To jest ryż. A tu co mamy? Na przykład to jest pul biber, ostra papryka. Na przykład. A tu co? Tu fasolka pewnie. Sucha fasola. Tutaj kasza, bulgur. Tego typu rzeczy na wagę. A to, moi drodzy, jest salcia, czyli przecier pomidorowy. To ma ponad 4 kg. Tutaj też są takie wielkie puszki tego. O, przecier pomidorowy jest używany do większości tureckich potraw. To są oczywiście też takie mniejsze puszki, ale wielkie też. A tutaj mamy sok z granata dodawany do sałatek. Różne tutaj jego marki i tu jest też sok z cytryny w takich butelkach. Też do sałatek. Tutaj ciekawa rzecz. To jest taki zgrillowany bakłażan wydrążony. O, tutaj też garnitur właśnie. Mnie to zawsze bawi. To się nazywa garnitur.
To jest groszek, marchewka i ziemniaki w kostce, w takiej zalewie. No ale wiecie, także no, można kupić garnitur w osiedlowym markecie też. Tutaj mamy rejon z makaronami. No akurat makaronów żadnych ciekawych nie ma, ale ciekawe są znowu wielkie paki, 5-kilowe. I tutaj wielkie paczki ryżu. To jest ryż baldo, najlepiej nadający się do pilawu. Tutaj mamy wszędzie czerwoną soczewicę. Też w takich wielkich pakach. A tutaj jest też zielona. A tutaj mamy różny bulgur. Drobny bulgur do cikefte i zwykły bulgur do pilawu. Też wszystkiego takie wielkie paki. Z przypraw, których możecie nie znać, mogę wam tutaj pokazać na przykład izot. To jest ostra przyprawa dodawana na przykład do cikefte. Co tu mamy? Pul biber, ostra papryka w płatkach. O. Kusz üzümü. To jest chyba suszona czarna porzeczka. Dodawana na przykład do pilawu albo do faszerowanych papryk, do farszu. Co tu mamy jeszcze? Sumak. Sumak to jest przyprawa dodawana do sałatki z cebulą. A tu na przykład ma chleb. To są sproszkowane pestki wiśni. To się dodaje do deserów. I to, co już za chwilę będzie królować w naszym domu. Mieszanka herbatki zimowej. Tutaj zobaczcie. Tradycyjna zupa turecka, tarhana. To jest taki gotowy proszek. Ją się robi w taki sposób, że się suszy warzywa, pomidory, papryki. Potem się je mieli, dodaje jogurt, wszystko razem suszy. Powstaje właśnie taki proszek już później do robienia zupy. I tu są jeszcze takie gotowe inne zupki. O, tu właśnie też ta tarhana. Mercimek to jest zupa z soczewicy. Işkembe. To są chyba jakieś flaki. Jajla czorbası to jest zupa jogurtowa. O, ezogelin. Na ezogelin jest przepis na kanale, wrzucę wam. Up. No. I z knora tak samo właśnie. Te wszystkie zupki można znaleźć. Tutaj ciekawostka, żelatyna. Oczywiście żelatyna w Polsce jest, ale ta jest wołowa, nie wieprzowa. I tu z ciekawych rzeczy budyń pistacjowy albo budyń czekoladowy z pistacjami. Wszystko, co z pistacjami, jest w Turcji bardzo popularne. Ale tutaj mamy też różne takie półprodukty do zrobienia tureckich deserów. İrmik helvası, hałwa z kaszy manny, aşure, muhallebi to jest taki krem budyniowy, keşkül. Nie wiem, nie jadłam tego nigdy. Supangle to jest takie czekoladowe, trochę jak budyń. Tavuk göğsü to jest w ogóle deser z użyciem piersi z kurczaka. Sütlaç, ryż na mleku. Kazan dibi też deser mleczny z taką przypaloną skórką. O, a tutaj takie rzeczy do pieczenia też. Poğaça, tureckie bułeczki, rewani, ciasto z kaszy manny. Trilecze to jest takie ciasto biszkoptowe, które się zalewa mlekiem. Tutaj też w takiej wersji. Że trochę takich rzeczy jest. A tutaj nawet takie pistacje już zmielone do ciasta. Tutaj produkty, które się kojarzą raczej z Ramadanem. W czasie Ramadanu wam pokazywałam. To są płaty takie ryżowe do przygotowania takiego właśnie deseru. Güllaç z wodą różaną, z mlekiem. I tutaj kadayif. Też właśnie do różnych tureckich deserów. Jeszcze taki. O. Teraz turecka kawa. To jest najpopularniejsza marka
tureckiej kawy. Jak będziecie chcieli kupić, to tą polecam. Ale tutaj jeszcze są takie dibek kahvesi i menengiç kahvesi. Ja o kawach tureckich i o zaparzaniu kawy mam filmik na tym kanale, podlinkuję wam. To sobie zobaczycie, co to za kawy i jak je zaparzać. A tutaj cały rejon czaju, tureckiej herbaty. Też takie duże paczki, kilogramowe to są. Tutaj czaj z Rize, no generalnie on będzie każdy z rejonu Morza Czarnego. Chyba to było w Biedronce różne ostatnio. rodzaje. Tak, chyba ten był ostatnio w Biedronce na tygodniu tureckim. Różne rodzaje tego. Różne firmy. Do koloru, do wyboru. I tak, na wagę też można kupić. Albo takie malutkie. No, małe paczki też są. 200 gramów, żeby nie było, że tylko duże. Tutaj rejon z cukrem. Chciałam wam pokazać, że jest cukier z Erciś, bo mamy w Erciś fabrykę cukru. Ale zobaczcie to. Jaki wielki worek kostek cukru. Nawet nie mam pojęcia, ile to ma kilo. Nie jestem w stanie tego podnieść. Ten worek obok ma 5 kilo. Ten jest o tyle większy, no to nie wiem. No, wow. Tutaj tradycyjne tureckie słodycze, lokum, czy też Turkish Delight, wy to tak znacie. A, tutaj są takie jeszcze. A tutaj cały rejon z różnymi orzeszkami na wagę i bakaliami. Zobaczcie. A tutaj też właśnie lokum na wagę. W różnych smakach i różnej wielkości. Tak to wygląda. A ze słodyczy myślę, że oczywiście warto pokazać czekoladę z pistacjami. Różne tutaj marki. O, a tu czekolada o smaku baklawy. I też pistacjowa. Biała z pistacjami. Karmelowa z pistacjami. Teraz część z rzeczami do domu. No nie, to akurat nie chciałam pokazywać, tylko to. Taki piec. Prodyż on się nazywa. Kiedyś też... PRL-u. Tak, z czasów PRL-u. Dajcie znać, czy mieliście prodyż w domu. Tutaj nadal popularny. My tak. Tutaj patelnia, która się nazywa Saç Tawa. Tak ona wygląda. Do smażenia mięska. Czajniki do tureckiej herbatki. Dwupiętrowe, jakie ładne, zdobione. I tutaj też takie. I też zwykłe po prostu. O, te są też fajne. Ładny kolor. I oczywiście szklaneczki do tureckiej herbaty, do czaju. Różnej wielkości, różnego kształtu. O, a tutaj takie we wzorki. Oko proroka. Jakie byście nie chcieli. I oczywiście zestawy do tureckiej kawki. Filiżanki, podstawki różne. Tutaj takie. Chemia jak chemia. Tutaj nic ciekawego nie ma, ale szłam na mydełka. Oczywiście oliwkowe, naturalne mydełka to coś popularnego w Turcji. Tu takie wielkie paki. I tu oczywiście kolonia różnego rodzaju, różne zapachy.
Całe półki tego. I woda różana. No dobrze, zakupy zrobione. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Dajcie znać, co było dla Was. Dajcie znać w komentarzach, czy któreś z tych produktów szczególnie Was zaskoczyły, a może któreś z nich chcielibyście mieć na co dzień w swoim osiedlowym markecie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Görüşürüz!